Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnej audycji na naszym kanale Barwy Zdrowia. E, Kilka dni temu zamieściłem audycję dotyczącą wpływu częstotliwości, takiej reminiscencji e, potężnego eventu, w którym uczestniczyłem, na którym byłem. Byłem gościem, prelegentem, a jednocześnie obserwatorem, uczestnikiem tego eventu dotyczącego sztuki długowieczności. I dlaczego o tym mówię? Bo tam akurat pośród kilkunastu prelegentów, z Włoch przede wszystkim, poznałem pewnego profesora Pier Antonio Bacci, i kiedy szukałem wiedzy na jego temat, okazało się, że on jest twórcą pewnego fantastycznego, myślę, że dobrze sprawującego się systemu yy, odkwaszania, oczyszczania, w ogóle detoksu organizmu. Yy, Ta informacja, no, tę informację przyjąłem z takim, nie ukrywam, zadziwieniem, z miłym zaskoczeniem, bo okazało się, że profesor, specjalista od naczyń krwionośnych, od żył, od innych naczyń w ogóle i tak dalej, okazało się, że stworzył własny program detoksu organizmu. I nie mówi, że detoks to jest bzdura, że pasożyty to jest bzdura, jak to się w Polsce czasami jeszcze ciągle, a nawet dość często zdarza. Opracował swój program w 2015 roku, w 2016 roku wdrożył. I tak czytałem zasady tego całego programu, zapoznawałem się, że to jest niesamowite, dlatego że podstawowe zasady to są zasady programu, który został opracowany jeszcze w 2005 roku przez czeskich lekarzy. Od 2005 roku w Czechach, na Słowacji i w innych krajach był już praktykowany, wdrażany. Do Polski przywędrował pod koniec 2012 roku. Ja go robię od połowy 2013 roku z wieloma innymi ludźmi. Mam swoich też partnerów, którzy przechodzili przez różnego rodzaju szkolenia, ja również. Zresztą jestem wieloletnim po prostu wykładowcą na tych szkoleniach i tak dalej. Od półtora roku między innymi w Radomsku na takich tak zwanych konferencjach lepszego życia, na które zapraszam oczywiście chętnych do uczestnictwa. I okazało się, że te filary programu stworzonego przez profesora Piera Antonio Bacci są bardzo podobne do tego programu stworzonego przez czeskich lekarzy, tylko różnią się po prostu komponentami, pewnymi elementami dodatkowymi, składowymi. Ale zasada jest jedna. Trzeba oczyszczać organizm. Dlaczego? Posłuchajcie, powiem dlaczego. Zacytuję trochę tekstów ze strony, na której jest opisany ten program profesora Bacci, i później przejdziemy do kilku slajdów, które specjalnie opracowałem do tej audycji, i wytłumaczę dokładnie jeszcze raz, o co chodzi w tym naszym programie. Bo mam specjalną audycję w playliście kompleksowy program zdrowia i tam jak klikniecie playlista kompleksowy program zdrowia, to na samej górze będzie jak działa kompleksowy program zdrowia, ale tutaj jeszcze parę rzeczy myślę, że interesujących po prostu przytoczę i zwrócę się do Was z bardzo konkretną propozycją. Jeszcze do tej pory nigdy tego po prostu nie robiłem. Słuchajcie, mamy naprawdę w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ogromne problemy ze zdrowiem, ze sprawnością. Zobaczmy na nasze dzieciaki. Ale nas wszystkich. Coraz z tym jest gorzej. Medycyna jest, przepraszam, mimo poświęcenia wielu lekarzy, całego personelu medycznego, jest niewydolna z różnych względów. Na ten temat nie chcę w tej chwili mówić. Wy też doskonale wiecie, o co chodzi, jakie są pewne potencjalne przyczyny. I my chorujemy, jesteśmy niesprawni. Mamy kilkadziesiąt chorób, będę o tym jeszcze dzisiaj mówił. I teraz pytanie, czy zdrowie, cała ta otoczka, ta cała opieka nad naszym zdrowiem należy wyłącznie do tak zwanych profesjonalistów? Przecież moje zdrowie jest moim zdrowiem. To ja mam zadbać o siebie, a nie po prostu lekarz. Oczywiście, jeżeli złamie nogę, to nie ma siły. No, musi mnie chirurg po prostu poskładać. Ale
Mówimy o dniu codziennym. My mamy zadbać o siebie. Mamy zdobyć minimum chociaż wiedzy o tym, jak funkcjonuje nasz organizm. Przecież ogromna większość z nas nie ma zielonego pojęcia. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi o oskarżanie na przykład was, moich gości, o to, że nie umiecie, ja cię tu będę, no, wiecie, nosa do góry po prostu podnosił, będę się wymądrzał. Nie. Kilkadziesiąt lat temu ja nie miałem zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonuje nasz organizm. Po prostu ja wówczas zastanowiłem się, jak to jest. To ja żyję, mam to swoje ciało, mam te 40 parę lat i ja nie mam o tym zielonego pojęcia. A skąd to się wzięło? Bo pojechałem na pewne szkolenie, akurat to było w Sopocie, potężna sala, chyba 800 osób siedziało. Wystąpił magister farmacji Sławomir Ambroziak, do dzisiaj to pamiętam. I on mówił o koenzymie Q10, o witaminach tłuszczowych, beztłuszczowych, rozpuszczalne w wodzie, nierozpuszczalne w wodzie, w tłuszczach rozpuszczalne i tak dalej, i tak dalej. Ja stwierdziłem, że przecież zielonego pojęcia o tym nie mam. Dlaczego? Czemu nas o tym nie uczą w szkołach? Uczą nas o euglenie zielonej, o pantofelku, o tym, jak się sosny rozmnażają i tak dalej, i tak dalej. O innych nie chcę tu powiedzieć o czym, a o nas nie ma mowy. O tym, co mamy jeść, co mamy pić, jak się zachowuje organizm, jaka jest rola stresu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, o czym my mówimy na naszym kanale. I teraz wracam do rzeczy, a więc o nasze zdrowie mamy zadbać przede wszystkim, kochani, sami. Ma wzrastać nasza świadomość prozdrowotna. Bardzo często to nie będzie na rękę tym wszelkim rządzącym, a wiadomo, że rządzą korporacje, między innymi farmaceutyczne. Tak zwana Big Pharma, czyli Bug Pharma, ja to nazywam Bug, God, God, Gott po niemiecku, Pharma. I chciałaby, żebyśmy byli tępi, ciemni, żeby nam wszystko wcisnąć, co tylko się da. Kilka lat temu wciśnięto również pewną teorię o pewnej złej rzeczy, domyślacie się, o co chodzi. Oczywiście to było. Tak, COVID jest taki wirus. Koronawirusy są. Od lat 70. pisali o tym polscy naukowcy, polscy lekarze, są jeszcze podręczniki. I okazywało się, że to jest znana rzecz. Ale tutaj doszła cała otoczka, obrobiono to umiejętnie i ciemnemu ludowi wszystko można wcisnąć. Kochani, przechodzę do rzeczy, coś wam przedstawię, pewien tekst, właśnie z profesora Bacci, udostępniam na razie i teraz słuchajcie, żeby było, że nie mówiłem, zobaczcie, jest tutaj oryginał po włosku i tak dalej, pomądrze się, impara a depurarti i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest, słuchajcie, jest tłumaczenie po polsku i teraz popatrzcie, bardzo ciekawy tekst. Postaram się szybko to załatwić. Naucz się oczyszczać organizm. Prawdziwa mantra zdrowia i urody. Tu mogą być jakieś takie chropowatości translacyjne. Prawdziwa mantra zdrowia i urody dla ciała, dla umysłu i dla serca. Promowany przez Pier Antonio Bacci. Kto to jest? Profesor flebologii. Flebolog zajmuje się przede wszystkim naczyniami, żyły, i tak dalej. I chirurgii estetycznej na Uniwersytecie w Sienie, wykładowca na studiach magisterskich z medycyny estetycznej na Uniwersytecie w Sienie, Rzymie i Barcelonie. Jest to projekt, który łączy w sobie przemyślenia licznych, uznanych włoskich i zagranicznych lekarzy, którzy uważają okresowe oczyszczanie za prawdziwy klucz do zdrowia i urody. Zdrowie jest w naszych rękach. Możemy na nie wpływać aż w 70%. O, przepraszam bardzo, trochę tu ekran będzie skakał, ale to nic nie szkodzi. Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest regularne i okresowe oczyszczanie. Większość nie robi nic w ciągu swojego życia, aby pozbyć się nagromadzonych toksyn i trucizn, pasożytów jelitowych i odpadów ze swoich ciał.
zanieczyszczona woda, skażone i niedogotowane mięso lub ryby, a także owoce lub warzywa, które nie są dobrze umyte, to tylko kilka przykładów ogólnego źródła trucizn dla naszego organizmu. Oczywiście, kochani, można byłoby tu tę listę rozszerzać bardzo mocno o pola elektromagnetyczne, o powietrze, które jest zatrute, o te jedzenie, produkty do jedzenia pełne toksyn, konserwantów, barwników, współtniaczy, polepszaczy. Znacie doskonale ten temat, bo cały czas o tym mówimy. Każdy z nas chciałby żyć aktywnie i zdrowo. Każdy chciałby być pełen energii bez względu na wiek i płeć. Learn that Depurate chce być odpowiedzią na pytanie, co naprawdę możemy zrobić, aby to marzenie się spełniło. Co oznacza oczyszczanie organizmu? Niektóre czynniki zewnętrzne, tak jak nieprawidłowe i nadmierne odżywianie, jedzenie produktów, zanieczyszczenie środowiska i terapie farmakologiczne, uwaga, to pisze profesor medycyny, wraz z toksynami wytwarzanymi przez sam organizm i nieeliminowanymi, negatywnie wpływają na nasze komórki, stopniowo podważając nasze samopoczucie, zwłaszcza w szczególnych warunkach środowiskowych lub nasilonym procesie psychofizycznym. Okresowe oczyszczanie pozwala organizmowi na eliminację tych substancji, które mogą się kumulować i powodować stany zmęczenia lub dyskomfortu różnego typu. Całkowite oczyszczenie, czy tylko niektóre organy i tkanki? Mniej więcej często każda osoba może mieć drobne problemy z konkretnymi organami lub tkankami, takimi jak wątroba, tkanka łączna i skóra. W takich przypadkach bardziej przydatne może być konkretne i ukierunkowane oczyszczanie niż ogólne oczyszczanie. Nadszedł czas na oczyszczenie wątroby, jeśli zauważysz nieświeży oddech, bóle głowy, zmęczenie, powolne trawienie, szczególnie rano. Musimy oczyścić całe ciało w przypadku długotrwałego siedzącego trybu życia, złej diety, nadwagi, stosowania antybiotyków, doustnych środków antykoncepcyjnych i leków, a nawet zespołu napięcia przedmiesiączkowego i wielu innych, wszystkich sytuacji, które mogą prowadzić do zatrzymania wody lub nadmiaru płynów i toksyn w organizmie. Te płyny mają tendencję do gromadzenia się w tkance łącznej, istotnej części naszych tkanek, ograniczając aktywność komórkową właśnie z powodu trudności, jakie organizm ma w eliminowaniu toksyn z samych tkanek. Skóra, podobnie jak język, jest zwierciadłem zdrowia, więc nadszedł czas na oczyszczenie skóry. Jeśli zauważysz drobne wysypki, tak jak pryszcze, zwiększoną produkcję sebum i łupież lub matową i zmęczoną skórę. Jaką rolę odgrywają wolne rodniki? Metabolizm komórkowy w swojej nieustannej aktywności wytwarza substancje odpadowe różnego rodzaju, w tym wolne rodniki, zwłaszcza wolne rodniki tlenowe, kochani, które są wynikiem wykorzystania tlenu. Wolne rodniki działają jako czynniki obronne i jako komórki sygnałowe, ale w nadmiarze i w szczególnych warunkach mogą stać się wrogami i rozerwać podwójne wiązania węglowe, które utrzymują razem błony komórkowe, a także stać się sygnałami wskazującymi złe ścieżki. Wszystko to nazywa się stresem oksydacyjnym. Wtedy, kiedy nie mamy, kochani, antyoksydantów, witaminy A, E, C, tak zwanych oligoproantocyjanidyn, antocyjanów i tak dalej, to są antyoksydanty, zaczyna się stres oksydacyjny. W normalnych warunkach komórki i tkanki są wyposażone w odpowiednie systemy detoksykacji, zwane systemami antyoksydacyjnymi. Jednak w różnych warunkach stresu wolne rodniki mogą być wyższe niż normalnie, poziom wolnych rodników może być wyższy niż normalnie. W takich przypadkach naturalne przeciwutleniacze obecne w wielu roślinach leczniczych, owocach i warzywach mogą być przydatne dla organizmu w celu neutralizacji nadmiaru wolnych rodników. Połączenie określonych roślin oczyszczających z roślinami, które ułatwiają redukcję wolnych rodników, jest z pewnością przydatne do oczyszczania organizmu w głębszy i pełniejszy sposób.
to świat zdrowych herbat ziołowych. Dieta odkwaszająca w walce z celulitem. Oddzielną audycję na temat celulitu również u mnie macie na kanale. Dzisiaj dużo mówi się o diecie odkwaszającej, uważanej za niemal cudowną. Na czym ona polega? Według doktora Pier Antonio Bacci nie jest to dieta odchudzająca, ale plan oczyszczania, który należy stosować cyklicznie, aby oczyścić i odkwasić tkanki. Plan przydatny do spowolnienia procesu prowadzącego do powstawania celulitu. Właśnie o to chodzi, że ta terapia, ten kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu, tak, to nie jest, który ja prowadzę od wielu lat i wielu moich znajomych w Polsce, to nie jest program typowo odkwaszania, tylko oczyszczania, odkwaszania i dożywiania organizmu. I tutaj teraz cytat. Adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, wyzwalają stan zapalny, który jest związany z procesem zakwaszania tkanek ze zmniejszeniem wykorzystania tlenu w komórce. Jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek zabiegów w celach estetycznych wskazane jest przyjęcie planu żywieniowego w celu odkwaszenia tkanek, zwiększając spożycie owoców, warzyw i roślin strączkowych w porównaniu do mięsa, cukrów i słodyczy. Proste, proste. Tu profesor Bacci mówi o zabiegach estetycznych, bo ma pacjentki, które się temu poddają i on stawia warunek, ale najpierw trzeba wdrożyć plan odkwaszania, detoksu organizmu. Aby zastosować się do tego planu, będziesz musiał monitorować swój mocz i jego kwasowość. Używając małego i prostego testu z papierkiem lakmusowym na drugim porannym moczu, nie wiem, o co tu chodzi z tym tłumaczeniem, ale tak samo jak w tym naszym kompleksowym programie wspomagania metabolicznego organizmu. Badamy mocz. Pierwszy poranny mocz. Gdy kwasowość wzrośnie, możesz przyjmować przez 2-3 dni substancje alkalizujące. Kwasowość wzrośnie, czyli pH się obniża. Możesz przyjmować przez 2-3 dni substancje alkalizujące na bazie wodorowęglanu, sodu, potasu, magnezu. Profesor Bacci mówi, oczywiście zawsze pod nadzorem lekarza. Kochani, to co mamy, później wam to pokażę. Okazuje się, że to jest metoda stosowana w warunkach domowych. I mamy coś lepszego niż tylko wodorowęgla, sodu, potasu i magnezu. Znacznie więcej pierwiastków. Nie tylko wodorowęglany, ale również cytryniany. Przez pierwsze 2 lub 3 dni powinieneś spożywać tylko koktajle owocowe lub warzywne. Następnie nastąpi 5 lub 6 dni diety bezglutenowej. Plan trwa przez 2 tygodnie, w których powinieneś jeść węglowodany na lunch i białka wieczorem. Idealna proporcja obejmuje 60% produktów alkalizujących, to jest owoce, warzywa i rośliny strączkowe, oraz 40% produktów zakwaszających, to jest mięso, słodycze, węglowodany, picie dużej ilości w małych dawkach. I sprawa jest załatwiona. My tutaj mamy inaczej ustawiony ten system detoksu, odkwaszania, ale idea jest wspólna, kochani. A z przyjemnością akurat zapoznawałem się z tym, o czym mówi profesor Bacci. Czy istnieje cudowny środek na celulit? Według doktora Pier Antonio Bacci nie ma jednego lekarstwa, a tym bardziej cudownych lekarstw. Bardzo mocne słowa. Ale poważne, oficjalne i zintegrowane metody leczenia, czy też wspomagania organizmu, dodam od siebie, które mogą zapewnić rzeczywiste, kliniczne i estetyczne ulepszenia. Dziewczyny kochane, można się pozbyć celulitu naprawdę w bardzo prosty sposób, ale trzeba na to poświęcić trochę czasu. 2-3 miesiące. Nie będzie o tak pstryknięcia. Jeżeli ktoś myśli sobie, bo są tacy, często się z nimi spotykam, że po 2 tygodniach takiego wspomagania już wychodzę piękny, zdrowiusieńki i tak dalej, a wcześniej leczył się przez 8, 15, 20 lat, no to jest jakieś nieporozumienie. To trzeba pójść po rozum do głowy. Ważne jest, aby zacząć oczyszczać tkanki i unaczynić je, aby zwiększyć natlenienie. Nauka oczyszczania siebie to także podróż w celu odkrycia różnych metod, które okazały się skuteczne w promowaniu metabolizmu komórkowego i tkankowego.
takich jak na przykład kompresyjne mikrowibracje, endosfera, drenaż limfatyczny, mezoterapia, karboksyterapia. Nie wspominając o nowych technikach inspirowanych medycyną sportową, takich jak magnetoterapia, dodam, magnetostymulacja. Macie Bemer, macie Cloud, macie MIM2 na przykład. Te karty terapia, nie wiem, nie słyszałem o czymś takim. Radiofrekwencje, czyli medycyna częstotliwościowa, napęd tlenowy, laser i podczerwień o działaniu przeciwzapalnym i tak dalej. Jak sugeruje dr Bacci, musisz nauczyć się oczyszczać tkanki, przede wszystkim korygując swój styl życia. Tylko w ten sposób można naprawdę walczyć z celulitem, jednocześnie spowalniając wszystkie procesy starzenia się komórek. Nauka oczyszczania siebie to podróż, której celem jest odnalezienie woli rozpoczęcia oczyszczania siebie, pewni korzyści dla naszego ciała. I tutaj taki apel, po prostu ciesz się widokiem, najprawdopodobniej chodzi o ciesz się swoimi marzeniami, wyobrażeniami o tym, kim się staniesz wtedy, kiedy po prostu zrobisz taką, po prostu przejdziesz taką po prostu kurację. A więc jeszcze raz, kochani, wracam do początku. Naucz się oczyszczać organizm. Prawdziwa mantra zdrowia i urody dla ciała, dla umysłu i dla serca. Tu kończę to zatrzymanie. I teraz, kochani, przejdziemy do następnej rzeczy, do kilku slajdów, które specjalnie, jak mówiłem, opracowałem na okoliczność tej naszej dzisiejszej audycji. Pokaz slajdów, moment, od początku. I teraz popatrzmy. Nieraz o tym mówię. Jakie mamy współczesne choroby cywilizacyjne? Mamy totalną zapaść, jeżeli chodzi, kochani, o nasze zdrowie, o opiekę zdrowotną. Ministerstwo Zdrowia, nie wiem jak jest w innych krajach się nazywają, pewnie podobnie, nie powinno się nazywać Ministerstwem Zdrowia, lecz Ministerstwem Opieki nad Chorobą, coś w tym stylu. Bo Ministerstwo Zdrowia wcale nie dba o zdrowie, bo nie zajmuje się zdrowiem, tylko chorobami, leczeniem, a nie profilaktyką. Elementy profilaktyki dotyczą tego, żeby wcześniej się badać, wcześniej wykrywać i wcześniej zacząć się leczyć. Nie na tym polega profilaktyka. Profilaktyka polega na tym, żeby podejmować takie działania, które doprowadzą do tego, że nie będziemy chorować. Według niektórych lekarzy nie ma żadnych chorób. Nawet nie ma chorób nowotworowych. A więc co jest? Jest jakieś osłabienie układu odpornościowego, które sprawia, że my chorujemy. A więc trzeba wzmocnić układ odpornościowy. Nie będzie infekcji, nie będzie zakażeń, nie będzie wielu innych rzeczy. I teraz zobaczmy, jakie mamy współczesne choroby cywilizacyjne. To jest lista sporządzona na podstawie książki Zakwaszenie, nieznana przyczyna wielu chorób niemieckiego autora Norberta Treudweina. Dąbrowski tego nie wymyślił. Tu nie ma 70 chorób, tu jest mniej, bo nie da się, to trzeba było kilka slajdów zapełnić, ale zobaczcie, od A do Z. I teraz zastanówcie się, tak śledząc wzrokiem ten slajd, te napisy, z czym wy macie problemy? Z czym mają problemy wasi bliscy, wasi znajomi? Od A do Z. Alergia, artroza, astma skrzydłowa, bóle głowy, bóle pleców, choroby skóry i tak dalej. Cukrzyca, dna moczanowa, nadciśnienie, nowotwory, otyłość, niedowaga, zakrzepice, w ogóle choroby układu krążenia, reumatyzm, w ogóle choroby kręgu stawowego na czele z RZS, czyli reumatoidalnym zapaleniem stawu. Tam jest kilkaset różnych jednostek i tak dalej. Zobaczcie, ile tego mamy. I co nam oferują? Wyleczenie czy też leczenie? Ja mam kilka osób, którym pomogłem wyjść z RZS-u. Nawet nie kilka, to będzie więcej, ale kilka to może do 10 osób, które bezpośrednio, osobiście znam. Między innymi pani Ula Piekarska. Jeżeli Ula będziesz to odsłuchiwać, to bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Dochodzą następne osoby. I właśnie ta wspomniana Ula Piekarska, celowo to o tym mówię, dlatego że w playliście wywiady
Jest wywiad z panią Urszulą Piekarską. 2 lata trzeba było, żeby dojrzała do spotkania face to face, żebyśmy porozmawiali o tym. Bo dopiero po 2 latach chorowała na RZT, stwierdziła, że po 2 latach dopiero od pierwsze moje takie wrzutki, że pani Urszula, ale można się tego pozbyć, jest szansa. Nie wierzyła, dopiero później, no jak już nie miała wyjścia, 30 parę lat kobieta, lekarz powiedział jeszcze 10 lat i będzie pani jeździć na wózku inwalidzkim, proszę przygotować rodzinę do tego, no to, no dobrze, no to może porozmawiamy, a jej tak skontaktowała się ze mną w innej sprawie, to już mniejsza z tym. A więc zobaczcie, ile mamy po prostu problemów. I pytanie w związku z tym, co mamy z tym robić. Ale czy warto zastanowić się najpierw, jakie są przyczyny tych problemów? Przede wszystkim jest grupa podstawowa, triada taka, to jest jedzenie niskiej jakości, czyli te konserwanty, pestycydy, spółwiacze, polepszacze, barwniki, radionuklidy, mikro, nanoplastik i tak dalej, i tak dalej. Drugi element tej triady to jest skażona woda, zatrute powietrze, wszechobecna chemia. Wszędzie mamy to. Trzeci element triady to jest stres, praca online, brak ruchu, smog elektromagnetyczny i tak dalej. Nie rozwijam tych tematów, bo wielokrotnie o tym mówimy. Chodzi o to, żeby zdawać sobie z tego sprawę. I teraz, kochani, pytanie, czy pigułka, przysłowiowa pigułka, wyprowadzi nas, załatwi te wszystkie przyczyny? Czy w ogóle dzisiaj leczenie polega na likwidacji przyczyn, czy likwidacji objawów? No to zobaczmy. Jakie jest powszechne podejście do problemów zdrowotnych? Czy nie jest tak, że jest leczenie objawowe zamiast przyczynowego? Wam oddaję pole do podpisu. Wydyskutujcie. Napiszcie coś. Przychodnia, 10-15 minut, oprócz czasu stania. Kochani, 10-15 minut to jest tyle mniej więcej taka norma NFZ-u. Oczywiście NFZ nie mówi, ile lekarz ma przyjmować, że 15 minut i koniec. Nie, nie, nie. Ale to jest taka przeciętna norma. Nie wierzycie, to możecie sprawdzić. Ile czasu powinien lekarz przeznaczyć na spotkanie z pacjentem w przychodni w ramach po prostu NFZ? I to wyjdzie. No dobrze, otrzymujemy receptę, idziemy do składu z lekami. Receptor, czyli taka sygnata. Do składu lekami zostawiamy co miesiąc pieniądze i kolejna wizyta, i kolejna wizyta, i kolejna wizyta. I takie, wiecie, zapętlenie, takie koło. Na tym to polega. A co, może to jest nieprawda? Jeżeli ktoś tak mu powie, no to albo jest, nie wie na jakim świecie żyje, albo jest po prostu zwyczajnym kłamcą. No, nie będziemy owijać tutaj sprawy bawełny. Tak jest. Jest leczenie, leczenie, leczenie. A tymczasem o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego my chorujemy? Dlaczego ten profesor Pier Antonio Bacci napisał znaczy na podstawie jego wypowiedzi, jego tego programu powstał ten artykuł, który wam zacytowałem. Zatoksycznienie organizmu, toksyny, zakwaszenie. I on mówi o tym, o zakwaszeniu, o zatoksycznieniu. Toksyny to równa się zakwaszenie, bo wszystkie toksyny mają charakter kwasów, czyli mamy do czynienia z przekwaszeniem tkanek. No, w wykładach mówił właśnie profesor Bacci o tym, przekwaszenie tkanek, a nie chodzi o kwasicę krwi. A więc chodzi o tak zwaną wieloletnią bezobjawową, czyli latentną kwasicę metaboliczną niskiego stopnia. Kochani, doskonale wiecie, że jest cała playlista. Jak klikniecie u mnie na kanale playlisty, to jest tam w tej całej masie playlista odkwaszanie. Jest kilkadziesiąt audycji zrobionych między innymi na bazie bardzo poważnych prac naukowych, artykułów naukowych, publikowanych między innymi przez National Library of Medicine, przez znakomitych fachowców, naukowców i lekarzy akademickich i tam jest mowa. Istnieje zakwaszenie. Czemu w Polsce o tym się nie mówi? Czemu w Polsce nie wiem, no ja bym policzył chyba nie wiem, czy 10-20 lekarzy w Polsce znalazłoby się, którzy znają w ogóle ten temat. Kilku znam osobiście, którzy znają ten temat, ale cała reszta braci lekarskich nie ma o tym nawet zazielonego pojęcia. Nie chodzi o to, żeby dyskredytować ich. Absolutnie. Po prostu dlaczego system ich tego nie uczy? Dlaczego nie uczy jeszcze o wielu innych rzeczach? O wpływie wody na organizm, o wpływie jedzenia, tego co jemy, co powinniśmy jeść, czego nie powinniśmy jeść.
Bo to się kłania później. Co w szpitalach dają naszym chorym do jedzenia? Na przykład pacjentom nowotworowym, co się oferuje? Na śniadanie, na obiad, na kolację. Na kolację na przykład kromka białego chleba, czy dwie kromki, kawałek marmolady, margaryna, plasterek mortadeli na przykład. No, macie masę przykładów takich. Możecie jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, niż ja wam to dzisiaj mówię. I teraz, co może być alternatywą dla tego stanu? Kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu. Jest to metoda opracowana jeszcze w 2005 roku przez zespół czeskich lekarzy. W Polsce ona się pojawiła pod koniec 2012 roku. W 30 akurat lipca 2013 roku przedstawiono mi tą metodę. I ja powiedziałem, wchodzę w to. To jest po prostu, czułem, że to jest po prostu rewelacja. Tak, to się okazało w krótkim czasie. Bezpieczne, skuteczne, sprawdzone rozwiązanie. Popatrzcie, tyle lat. 20 lat już funkcjonuje ta metoda. A w Polsce od 2012 roku, czyli ile? 13 lat. Tysiące, setki tysięcy ludzi już skorzystały z tej metody. Ja przeprowadziłem masę szkoleń. Jak liczyłem tak sobie mniej więcej przez szkolenia, przez moje wykłady dotyczące tej metody, to tylko na szkoleniach stacjonarnych było moimi tymi po prostu gośćmi na wykładach około 16-18 tysięcy ludzi łącznie. W ciągu ostatnich, powiedzmy, lat, kiedy ja zacząłem wykładać zasady tej metody. I obecnie to jest jedyna tak prosta w stosowaniu w warunkach domowych, tak szeroko dostępna i tak skuteczna metoda rewitalizacji, regeneracji organizmu. Każdy może ją praktycznie zastosować. I teraz, słuchajcie, skupię się na tym slajdzie, żeby wytłumaczyć bardzo, no w miarę szczegółowo, o co chodzi w tej metodzie. O co chodzi w tej metodzie? Wyobraźmy sobie, że ten pisak ma symbolizować moje zdrowie. Więc jeżeli mam moje 5 palców, to palce sprawne, to trzymam zdrowie w garści. Nikt mi tego zdrowia nie wyrwie, bo ręka jest bardzo silna, poszczególne palce jest bardzo silne, tak przystosowane, ten przeciwstawny kciuk. I teraz niech ktoś spróbuje wyrwać ten pisak. Nie wyrwie, nie ma siły. Trzeba było obciąć palce ewentualnie, albo uciąć rękę. I teraz, jeżeli kciuk jest niesprawny, jeżeli już palec wskazujący jest niesprawny, palec środkowy niesprawny i tak dalej, no to jaki problem wyrwać to zdrowie z garści? Nie ma garści, bo nie ma palców. Taka metafora. Więc pierwszy punkt w tym programie to jest detoksykacja i stabilizacja równowagi kwasowo-zasadowej, czyli systematyczne odkwaszanie. Co tu robimy? Dostarczamy organizmowi odpowiednie minerały w postaci tak zwanych wodorowęglanów, wielu pierwiastków i cytrynianów, wielu pierwiastków. Do czego te minerały są potrzebne? Potrzebne i teraz dlaczego mamy to brać? W postaci suplementów, odpowiednio przygotowanych suplementów diety. Dlatego, że dzisiaj jemy za mało roślin, za mało warzyw, za mało owoców. Po drugie, w dzisiejszych warzywach i owocach nie ma tych pierwiastków i tych witamin, które tam powinny być. Ja mam pewne tabele od 1900 chyba 80 któregoś do 2002 roku ubytki witamin i minerałów z warzyw i owoców. Do 2002 roku znalazłem tabelę. Innych nie ma. Nie można ich znaleźć. Nie są publikowane. To znaczy co? Badania nie są robione? Są robione badania, ale nie są publikowane. Bo ludzie by zaczęli pytać, dlaczego ubyło w przeciągu jakiegoś tam okresu ponad 70%, ponad 60%, ponad 80% wapnia, cynku, witaminy A, E, C i tak dalej w tych owocach i warzywach. Co one zawierają? One ładnie tylko wyglądają i to jest wszystko. I dlaczego tak się dzieje? A więc trzeba dożywiać się, trzeba dostarczać suplementy z zewnątrz. Czy to się komuś podoba, czy nie? Trzeba. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to niech sobie ma.
i niech idzie własną ścieżką. Ja nikogo do niczego nie namawiam, ja tylko przedstawiam informację, co trzeba zrobić. A co kto zrobi, to jest jego sprawa. Gdybym komuś coś narzucał, to bym sprzeciwił się mojej zasadzie zrobienia ludzi wolnymi. Niech każdy robi, co chce. Chce się szczepić, niech się szczepi. Nie chce się szczepić, niech się nie szczepi. I sprawa załatwiona na przykład. Przeciwko koronawirusom, albo rotawirusom, albo jakimś innym cholerstwom. I teraz, jeżeli dostarczamy te minerały w odpowiedniej postaci, w odpowiednich proporcjach, to raz, że odkwaszamy się, czyli rośnie pH przestrzeni międzykomórkowych do poziomu 7,7,4, czyli do poziomu albo neutralnego, albo lekko alkalicznego, bo takie powinno być pH przestrzeni międzykomórkowych. Jak to badamy? Badając pH porannego moczu. A nie ma to być takie, że jeżeli norma medyczna, nie fizjologiczna, tylko statystyczna, pH porannego moczu jest od 4,8 do 8,0, to 5 jest prawidłowe. Ale wy wiecie doskonale, bo wiele razy już o tym mówiłem, ale tu powtórzę dla tych, którzy być może po raz pierwszy są. Jeżeli mamy na skali pH 5, 6 i 7, to piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, szóstka jest 10 razy silniejszym kwasem od siódemki. Ponieważ jest to skala pH jest skalą logarytmiczną, to w związku z tym piątka jest 100 razy silniejszym kwasem od przepraszam, piątka jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki, od pH 7. pH 5 to jest 100 razy silniejszy kwas od pH 7. 10 razy 10. No i co? I mamy moc o pH 5,2, a warto, żeby był 7,2. No w normie wszystko. W jakiej normie? 100 razy silniejszy kwas. Mówiłem wielokrotnie, wam podawałem przykłady. Pokażę jeszcze raz. O, tutaj niewidoczne to jest, ale momencik. O, macie. Dwa metalowe, załóżmy, pręty. Jeden pręt metalowy z miedzi na przykład ma temperaturę 20 stopni. Daję wam w rękę. Drugi pręt metalowy też z miedzi ma temperaturę tylko 10 razy większą. Czyli 200 stopni. Dacie radę utrzymać? Tylko 10 razy. A tu mamy 5 i 7, 100 razy więcej. Więc o czym my mówimy? Dlaczego nam o tym nie mówi? I teraz, jeżeli dostarczamy te minerały, to nie tylko odkwaszamy organizm, czyli dajemy jony wielu pierwiastków dla komórek, a komórki dysponują tak zwanymi pompami jonowymi. Pompa sodowa, potasowa, wapniowa i tak dalej, i tak dalej. Dzięki tym jonom pierwiastków, które my dostarczamy, komórka może funkcjonować. Oprócz tego te minerały będą spełniały potężną rolę, jeżeli chodzi o prawidłowe trawienie. A prawidłowe trawienie, no to jeden z warunków prawidłowego odżywienia organizmu, nasycenia organizmu pokarmem. I teraz, żeby o tym mówić, to trzeba sobie wyobrazić, jak wygląda proces jedzenia. Jemy, a więc wtłaczamy coś do buźki, jakieś tam po prostu jedzonko, kęsy. Mamy to długo przeżuwać. Kiedyś mi nad karkiem stał doktor Jan Pokrywka i mówił: panie Januszu, pamięta pan 30 do 50 razy każdy kęs. Tak było. To już anegdotyczne, ale taka była prawda. To było wiele lat temu. Ja wtedy zrozumiałem, że on miał absolutną rację. Bo jeżeli już tu w buzi pożujemy na drobinki ten pokarm, to wówczas żołądek i dwunastnica będą miały po prostu przynajmniej o połowę mniej pracy. To jest bardzo dużo. A więc mamy tutaj rozdrobnić na kawałki. I już w ustach zaczyna się początek trawienia, bo tam zaczynają być trawione węglowodany. Czyli nasze ciasteczka, chlebuś, bułeczki i tak dalej. A w ogóle jak najmniej węglowodanów. I dalej. Jak już to pożujemy, to ta papka wędruje przewodem, czyli przełykiem do żołądka i wtedy, kiedy trawimy zwłaszcza białka, pH żołądka
zwykle ma, czyli pH kwasu solnego żołądka, ma mniej więcej 1,5, 2, góra 2,5 pH, czyli jest to potwornie silny kwas. Wtedy, kiedy jest okres spoczynkowy, kiedy żołądek nie trawi, czyli mniej więcej 2 godziny po jedzonku, to pH, czyli już ten proces trawienia skończył się, to pH rośnie do 3,5, 4, 4,5, tak pi razy oko. I sprawa załatwiona. Dobrze, ale żeśmy już połknęli to wszystko, to trafiło do żołądka, już teraz żołądek, gdzie jest powiedzmy 1,5 pH, kwas solny, zaczyna trawić białka zwierzęce lub roślinne, czyli rozcinać długie łańcuchy białkowe na krótkie, czyli na aminokwasy. Dobra, są pocięte te łańcuchy, te ogniwka i tak dalej, i po tym okresie trawienia ta potwornie kwaśna papka wędruje do dwunastnicy. To jest początek jelita cienkiego. Można zadać sobie pytanie, a dlaczego ten kwas solny o tym potężnym stężeniu nie trawi żołądka, nie niszczy żołądka? Bo wewnątrz żołądka wydziela się cały czas śluz, który stanowi granicę, taki film śluzowy, który jest pewną granicą niedopuszczającą styku bezpośredniego kwasu ze ścianą, z tkanką żołądka. Ale żeby ten śluz był wytwarzany w odpowiednich ilościach, to znowu musimy dla organizmu podać wszystkie różne składniki, w tym również wodę. Nie będziemy pić czystej wody, czystej podkreślam, nie soki, nie mleko, nie kawusia i tak dalej, bo inaczej będziemy mieli problem. Czysta woda. Dobrze. Kwaśna, potwornie kwaśna papka trafiła do dwunastnicy. Początek jelita cienkiego. Ani dwunastnica, ani jelito nie mają tego systemu obrony przed kwaśną zawartością. Więc to jelitko i ta dwunastnica mogłaby zostać poparzona, spalona tym kwasem, tą kwaśną papką. W związku z tym trzustka błyskawicznie podaje enzymy trzustkowe do dwunastnicy, silnie zasadowe, alkaliczne, niektóre mają pH 8 nawet, i raz, że ta papka kwaśna, ta kwasowość zostanie zneutralizowana na stan alkaliczny i zaczyna się trawienie przy pomocy enzymów alkalicznych, drugi rodzaj trawienia. I dopiero kiedy zostanie to strawione, te drobineczki trafiają do jelitka cienkiego. Na powierzchni jelita cienkiego, na każdym milimetrze kwadratowym jest około 30-40 kosmków jelitowych. To są takie wypusteczki drobne z otworkami. I jeżeli to wszystko, ta cała masa została strawiona, to przez te mikrootworki mikrocząsteczki trafiają do tych kosmków i razem z krwiobiegiem później zostanie to wszystko rozprowadzone do całego organizmu. Ale jeżeli trzustka nie otrzyma odpowiednich minerałów, między innymi minerałów, to nie wyprodukuje enzymów o odpowiednim składzie i nie dojdzie do pełnego trawienia. Pozostaną duże molekuły, które nie wejdą do kosmków jelitowych, bo nie będą w stanie. W związku z tym organizm będzie niedożywiony, tylko trafią te oczywiście duże molekuły do jelita. A w jelicie funkcjonuje cała potężna armia żandarmów i policjantów w postaci różnych, na przykład limfocytów różnego rodzaju typu, bo w jelicie istnieją tak zwane kępki Peyera, które odpowiadają za wytwarzanie limfocytów i oni sprawdzają obcy swój czy imigrant ewentualnie. Przepraszam za dzisiejsze porównanie, metafory. Nagrywam tę audycję w lipcu 2025 roku, więc wiemy, o co chodzi i sprawdzają. I jeżeli to jest obcy, bo jest inaczej wygląda, inaczej zbudowany i tak dalej, to te limfocyty zaczynają atakować tą cząsteczkę pokarmową, która nie została strawiona do odpowiedniej postaci, bo traktują limfocyty ją jako obcą, ale później limfocyty
Zaczynają zastanawiać się zaraz, ale jelito jest zbudowane z tej samej substancji, to co ten obcy, alien po angielsku. Więc zaczynają limfocyty atakować nasz własny organizm, najpierw jelito. Zaczynają się stany zapalne w jelicie, zaczyna się proces autoagresji, chorób autoimmunologicznych, kochani. I teraz z czego to się wzięło? Z tego, że trzustka nie domaga, bo nie otrzymuje odpowiedniej ilości przede wszystkim substancji mineralnych, które ma wziąć przede wszystkim z pokarmu roślinnego. Bo znowu, jaki jest szlak troficzny, czyli żywieniowy niejako w przyrodzie? Jest gleba, w której są różnego rodzaju pierwiastki, substancje, związki chemiczne. Jest roślina, która przyswaja te wszystkie substancje i dopiero jak przeswoi, przerobi je między innymi w procesie biosyntezy, fotosyntezy, przepraszam, to my i zwierzęta możemy to dopiero zjeść, bo nie możemy jeść gleby. Dlaczego na przykład, słuchajcie, nikt nam nie każe pić wody morskiej? Tam jest masa pierwiastków. Przydałoby się. A jednak nie, bo możemy się, przepraszam za słowo, przekręcić. Exitus, zejście z tego świata może nastąpić. Rozbitkowie, którzy na morzu pili wodę morską, po prostu umierają. Poumierali. A więc zobaczcie, jeden tylko punkt, jak bardzo jest ważny, ale od ilości minerałów zależy cała reszta. Jak będzie funkcjonował nasz układ nerwowy, jak będzie funkcjonował nasz układ kostno-stawowy, bo przecież maść stawowa, chrząstka, nasze kości potrzebują minerałów. Jeżeli tego nie będzie, to mamy osteoporozy, mamy RZS-y, nie ma mazi stawowej, a więc nie ma tej substancji amortyzującej, no to kości zaczynają się stykać, trzeć o siebie, no i endoprotezę może wstawimy, tak? To, co nam dała mama z tatą, tego żadna technika nie załatwi. Ja w jednej ze swoich publikacji, Zdrowe stawy, gdzie ja to mam tu pod ręką na półce, o proszę bardzo, Zdrowe stawy, piszę o tym wyraźnie. Endoprotezy, a kto z nas wie, jakie są problemy z endoprotezami? Co się będzie działo po 10, po 15 latach? A każda endoproteza się wbudowuje bez problemu do organizmu? A stany zapalne, a ból, a inne rzeczy, tym bardziej jeżeli organizm jest zanieczyszczony i nikt nam nie powiedział, że przed operacją wstawienia endoprotez trzeba byłoby zrobić detoks. A mówi ktoś nam o tym? Dobrze, to był pierwszy punkt. Drugi punkt, kochani, oczyszczanie, regeneracja naczyń krwionośnych. Dlaczego? Jeżeli mamy naczynie krwionośne, takie światło naczynia, no tu może obniżę, to będzie bardziej widoczne, i narasta blaszka miażdżycowa, to zmniejsza się światło tego naczynia. Czyli pogarsza się dokrwienie, pogarsza się w związku z tym natlenienie krwi i tkanek i komórek, pogarsza się dożywienie, bo mniejszy strumień krwi w tym naczyniu zawężonym niesie mniej składników odżywczych i tlenu. A więc nie można dopuścić do rozwoju blaszki miażdżycowej. Druga sprawa, jeżeli organizm nie otrzymuje tego, co powinien, witamin, minerałów, witaminy A, E, C, kwasów tłuszczowych omega-3, czemu nie ma z czego między innymi produkować kolagenu? A naczynia krwionośne to jest kolagen, ale nasze błony śluzowe, oczy, skóra to jest kolagen. I teraz w związku z tym, jeżeli te naczynka nie mają odpowiednich związków, których mają być zbudowane, zaczynają pojawiać się mikropęknięcia. Nazwijmy to, następuje parcenie naczyń, jak węża ogrodowego, który kilka lat już leży na słońcu, zostawiamy go na działce i narażony jest na mróz, mikropęknięcia i po pewnym czasie widzimy, że drobne strumyczki z tego węża po prostu wody uciekają. Trzeba wymienić wąż. No to trzeba wymienić wszystkie nasze naczynia krwionośne.
150 000 kilometrów naczyń. Praktycznie długość równika to jest 40 000 kilometrów, tak? Czyli 4,5 długości równika. Wszystkie naczynia. Jeszcze raz powtarzam, u przeciętnego człowieka długość wszystkich naczyń, tych włosowatych, wszystkich innych, to jest prawie 150 000 kilometrów. 3,5 do 4 długości równika, tak pi razy drzwi. I teraz co się dzieje, jeżeli dochodzi tego niszczenia tych naczyń, to organizm zarządza: wątroba, zwiększ produkcję cholesterolu LDL, czyli lipoproteiny niskiej gęstości. LDL. I teraz po co? Bo przede wszystkim wątroba wytwarza cholesterol. I teraz co dalej się dzieje? Po co ten cholesterol? Żeby pozaklejać te mikropęknięcia. Cholesterol jest mięciutki, to jest rodzaj tłuszczu, to jest tłuszcz. Więc w jaki sposób powstaje twarda blaszka miażdżycowa, że naczynia krwionośne zaczynają twardnieć i dochodzi do sklerozy, czyli stwardnienia naczyń, zabetonowania naczyń. Kiedy cholesterol jest mięciutki, bo cholesterol, jeżeli w organizmie nie ma antyoksydantów, czyli znowu witamina między innymi A, E, C, oligoproantocjanidyny, wszelkiego rodzaju bioflawonoidy. To, co mamy w porzeczkach, w czarnych jagodach, w jagodzie kaukaskiej, w borówce amerykańskiej i tak dalej, w malinach i tak dalej. Nie ma antyoksydantów, to ten cholesterol LDL zaczyna się utleniać na ściankach. A jeżeli wcześniej piliśmy w dodatku, kochani, wodę wysoko mineralizowaną, bo nam są potrzebne minerały z wody, niektórzy mówią, zwłaszcza firmy, które sprzedają wodę wysoko zmineralizowaną, co jest bzdurą na kółkach, że głowa mała. Ja w swoim cyklu 2 książek Woda, fenomen życia piszę o tym wyraźnie, jaką wodę trzeba pić i przede wszystkim trzeba zacząć od zastanowienia się, jakie funkcje woda spełnia w organizmie. W związku z tym będziemy wiedzieli, jaką wodę należy pić. Czy silnie zmineralizowaną, czy nie. A silnie zmineralizowana woda, no przecież to jest kamień w czajniku. No więc te złogi wapnia osadzają się we wnętrzu naczyń. Na tych twardych złogach wapnia, mikrozłogach, osadza się chętnie cholesterol i utlenia się i powstaje problem. Jeżeli ktoś uzna, że ja nie mam racji, to niech wytłumaczy wszystkim, co to jest blaszka miażdżycowa. Niech lekarze jaśniej wytłumaczą. I powiedzą, że Dąbrowski plecie bzdury. Ja nie mam takiej wiedzy jak lekarze z ich dziedzin, ale ja mam inną wiedzę również, o której oni nie mają pojęcia. Naprawdę. Przepraszam, że za takie wtręty, może niesympatyczne w stosunku do wielu lekarzy, ale po prostu nie znoszę, jak ktoś, tam staram się nie zabierać nosa i nie znoszę, jak mi ktoś zarzuca bzdury, a wiele razy mi zarzucano bzdury w tematach, o których po prostu mam 1000% racji, bo wiem. Po prostu, bo wiem. Nie na zasadzie widzimisię, tylko na podstawie wiedzy opublikowanej już, bo ta wiedza jest. Tylko trzeba po prostu przeczytać, pomyśleć. A więc trzeba oczyścić i wzmocnić naczynia krwionośne. Bo naczyniami płynie krew, która roznosi, mówię, składniki pokarmowe i tlen. Trzecia rzecz. Systematyczne nawadnianie organizmu. Po co? Czystą wodą, nisko mineralizowaną, bo woda rozcieńcza, między innymi kwasy, rozpuszcza złogi, transportuje, przenosi informacje i spełnia jeszcze kilkadziesiąt innych funkcji. Dlatego najczystsza woda jest po prostu potrzebna. Wieczorem możecie 2 godziny przed snem wypić sobie szklankę z odrobiną soli, żeby woda została zatrzymana w organizmie, żeby w nocy nie chodzić siusiać. To tylko tyle. Żadne mleko, żadna kawa, żadne soki i tak dalej nie nawadniają organizmu. Trzeba wywalić na śmietnik wypowiedzi niektórych dietetyków, którzy mówią, czy jakichś naukowców, którzy mówią, są płyny lepiej nawadniające niż woda.
Zaraz, to sama nazwa woda. Słuchajcie, ja się podniecam, ale bo ostatnio czytałem taki artykuł, że naukowcy udowodnili, że mleko odtłuszczone lepiej nawadnia niż woda. No sam termin nawodnienie od czego pochodzi? Ludzie kochani, ja nie mówię do was, tylko do tych naukowców, quasi naukowców. Oni żyją, wiecie, w takich pudłach. Albo każdy z nas żyje w pudle, w swojej bańce. Więc albo poszerzamy to pudło, tą bańkę, albo zawężamy i wiemy tylko swój kawałek, kawałeczek, swój kawałek podłogi. A więc systematyczne nawadnianie organizmu bez nawodnienia. Nie ma krwi, nie ma limfy, nie ma enzymów, nie ma hormonów, nie ma niczego. Woda. Dalej. Po czwarte, wzmacnianie odporności, stabilizacja poziomu cukru, insuliny, regulacja pracy trzustki. I tutaj, tu się reguluje pracę trzustki i tu w tym pierwszym punkcie również się reguluje pracę trzustki i tu się reguluje w drugim punkcie pracę trzustki, bo trzustka zasilana przez też krwią i tu się reguluje pracę trzustki, bo trzustka musi dostać wody i tak dalej, i tak dalej. Co znaczy stabilizowanie poziomu cukru i insuliny? Kochani, wielu z nas ma problem. Insulinooporność, nie odporność, tylko oporność. Co to oznacza? To znaczy, że nasz styl życia powoduje ciasteczka, bułeczki, czyli duże ilości węglowodanów, czyli cukrowców, powoduje, że jeżeli na przykład z tych produktów ustala się, no załóżmy jest norma cukru we krwi, czyli glukozy we krwi, na tym poziomie, to jeżeli zwiększamy ilość tych węglowodanów, to cukier skacze nam w górę, czyli pojawia się hiperglikemia. Hiper w odróżnieniu od hipo. Jeżeli pojawia się hiperglikemia, czyli podwyższone poziomu cukru, to musi trzustka wyprodukować zwiększone ilości insuliny, hormonu insuliny, który ma spalić te nadmiary cukru. No i dobrze pali. Ale jest sprawa taka, że jeżeli organizm przyzwyczai się do wytwarzania tych bardzo dużych ilości insuliny, to wystarczy, że my zjemy jedno ciasteczko i organizm reaguje impulsywnie, nadaktywnie, czyli wyprodukuje zbyt dużo tej insuliny, która spali cukier z tego ciasteczka i spali jeszcze cukier, który był we krwi i wówczas poziom cukru z tego poziomu fizjologicznego spadnie. Czyli była hiperglikemia, a teraz jest hipoglikemia, za mało cukru we krwi. I co się dzieje? I my się trzęsiemy. Już takie rozkojarzenie, takie nawet dziwne stany. Spadł mi cukier, muszę coś szybko zjeść słodkiego. Spadł mi cukier, bo mamy rozregulowany cały proces. Wytwarzanie insuliny, dodatkowo glukagonu, też takiego hormonu przeciwstawnemu insulinie i tak dalej, ale o tym kiedyś indziej. I mamy to rozregulowane. Trzeba wyregulować to sobie wszystko. Trzeba wzmocnić, jak mówiłem, odporność. Ale odporność to jest cały nasz organizm. I punkt piąty to jest rewitalizacja mikrobioty jelitowej, dożywienie komórek. Zacznę od tego końca. Dożywienie komórek, bo każda komórka, która działa przy pomocy tak zwanych pomp jonowych, to są jak bramy w średniowiecznym mieście albo we współczesnym świecie. Do miasta dochodzą drogi z różnych stron. Transportowane są produkty do tego miasta i wytransportowywane. Wyrzucane są śmieci, ale również produkcja tego miasta jest wysyłana gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. To jest rodzaj, takie pompy, kanały, takie śluzy. I teraz komórka, aby funkcjonowała prawidłowo, musi dzień w dzień otrzymywać 70 do 90 składników odżywczych. To są witaminy, to są białka, to są tłuszcze, to są cukry, ale to są minerały, to są tak zwane nieodzowne składniki nieodżywcze NSN, to są tak zwane inaczej antocyjany, bioflawonoidy i tak dalej, i tak dalej. Tak zwane czynniki sekundarne, mniejsza z tym w tej chwili. Wtedy komórka prawidłowo funkcjonuje. Jeżeli komórki prawidłowo funkcjonują,
prawidłowo funkcjonują tkanki, narządy i cały organizm. I teraz, kochani, dobrze, rewitalizacja mikrobioty. Co to jest? Kilka kilogramów masy naszego ciała to są mikroorganizmy, które nas żyją. Częściowo to są bakterie gnilne, to są trochę grzybów, trochę wirusów i sporo bakterii tak zwanych dobrych, dwudzielnych, bakterii kwasu mlekowego. Ale jeżeli nieodpowiednio się odżywiamy przede wszystkim, jeżeli mamy masę stresów, jeżeli bierzemy antybiotyki, jeżeli pijemy alkohol zbyt często i tak dalej, kawusie, to ta mikrobiota, ta dobra mikrobiota, te bakterie jelitowe po prostu giną. I wtedy mnożą się bakterie, mnożą się bandyci na ulicach. Nie mamy już nikogo, nie mamy dobrego sąsiada, kawał chłopa i innych sąsiadów, którzy po prostu na sam widok to każdy bandzior będzie się bał przyjść na dzielnicę. Zaczynają się mnożyć te bakterie gnilne. Zaczynają się stany zapalne. To momentalnie czuć powoli kubki w WC, czyli w WC, w toalecie. Coś ty jadł. Normalny posiłek, tylko że moje jelito źle już funkcjonuje. I to jest problem. 80% mocy układu odpornościowego pochodzi z jelit, bo w jelitach funkcjonują kępki Peyera, które wytwarzają między innymi limfocyty, ale nie tylko. To jelito decyduje również o stanie naszych nerwów, naszego układu nerwowego i tego, jak funkcjonuje układ kostno-stawowy. Co jelita mają do tego? A właśnie, że mają. I do stanu naszych nerwów. A z czego się biorą te Alzheimery, Parkinsony, depresje i tak dalej? Co dzisiaj dzieciaki jedzą? Jaki chłam? Co oni piją w ogóle? I my się dziwimy, że dzisiaj młodzież, dzieci mają depresję, dorośli podobnie. Więcej Coca-Coli, więcej 7-Upów, więcej McDonald'sów, więcej innego tego śmiecia, tego dead food, śmiertelnego żarcia, junk food, śmieciowego żarcia i tak dalej. Fast food, fast food, fast fun, fast sex i tak dalej. Więc tych 5 punktów ma być załatwionych, kochani. Pytanie do was, czy jakakolwiek pigułka najlepsza na świecie, najlepszej firmy farmaceutycznej świata załatwi tych wszystkich 5 problemów? Tych 5 obszarów. Każdy może wybierać. Dla kogo jest ten program? Kochani, dla tych wszystkich, którzy po prostu dążą do skutecznej regeneracji organizmu, a nie tylko samej jego naprawy. Bo naprawa to jest proces odbudowy uszkodzonych struktur, takie jak komórki, tkanki czy narządy, które już uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku urazu, choroby, stresu oksydacyjnego czy innego czynnika. Natomiast regeneracja to jest szerszy proces odnowy, który obejmuje zarówno naprawę, jak i przywracanie równowagi fizjologicznej. Po prostu to jest zupełnie coś innego. Widzicie tekst, widać o co chodzi. I teraz dokładnie jeszcze raz, dla kogo to ten program? Dla tych wszystkich, którzy chcą utrzymać zdrowie i sprawność. Przepraszam, tu będzie troszeczkę, nie dopatrzyłem, takie troszeczkę rzucane te teksty, którzy chcą wreszcie schudnąć skutecznie, którzy chcą podnieść moc swojego układu immunologicznego, aby stać się odpornym na infekcje, aby nie chorować, aby cieszyć się psychofizycznym dobrostanem organizmu. Chcą, jak mówiłem, wreszcie schudnąć skutecznie, bez ścieżki ćwiczeń, bez efektu jojo. Nie wiedzą, jak się zabrać za odchudzanie. Chcą pozbyć się nadmiaru niebezpiecznych tłuszczy wewnętrznych. Nie wiedzą, jak iść zdrowo lub nie za bardzo lubią gotować. Chcą pokonać chęć na słodkie czy alkohol i też nie wiedzą jak. Nie chcą głodować na przykład na restrykcyjnych dietach odchudzających. Mają problem z zachowaniem deficytu kalorycznego, a jednocześnie chcą czuć się syto. W ogóle, jeżeli mówimy o odchudzaniu, to jest dopiero plaga w tej chwili, zwłaszcza w Polsce, to w ogóle liczenie kalorii to jest jakaś głupota w ogóle. Mówię to bez ogródek. Wszystkie metody, które są oparte o liczenie kalorii, to po prostu trzeba wyrzucić do kosza na śmieci. A więc nie chcą liczyć kalorii, nie mają możliwości gotowania, czują się wyprani z energii życiowej. Są ciągle zmęczeni.
Nie lubią, nie chcą ćwiczyć, bądź nie mają czasu na treningi. Nie mogą się oprzeć chęci drzemki na przykład po posiłku i tak dalej. To jest dla tych. I teraz, kochani, konkretna propozycja, bo coraz więcej ludzi, dzwonią do mnie ludzie, bo znajomi albo już mniej niż znajomi dzielą się gdzieś tam moim telefonem i tak dalej, czy mailem. Kochani, ja od wielu lat, 20, ponad 25 lat, czyli od końca lat 90. zajmuję się profilaktyką zdrowotną. Ciągle się człowiek nabywa tą wiedzę, kształci się. Przeprowadziłem setki różnych szkoleń, prelekcji. No, napisałem masę książek. No, masa, ja wiem. 20 chyba jeden, teraz następna już jest na warsztacie. Czy to jest masa? No jak dla mnie to jest masa. Otrzymałem naprawdę solidną wiedzę. Nie oznacza to, że jestem alfą i omegą, że znam się na wszystkim. Każdy może dołożyć cegiełkę, więc ja dokładam swoją, wy też. Ale kochani, po co robię ja i wielu moich znajomych, z którymi współpracujemy? Bo naszymi celami to jest potęgowanie wzrostu świadomości prozdrowotnej. My mamy nie chorować, my mamy być zdrowi i sprawni do końca naszego życia. Położyć się i odejść ewentualnie. Bez odleżeń, bez 2 czy 3 lata leżenia w łóżku, w bambetlach. Naszym celem jest usamodzielnienie też zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie. Stańcie się opiekunami zdrowia we własnych rodzinach, kochani. To można zrobić. Mieć trochę wiedzy, zastosować parę spraw i sprawa załatwiona. Jak wzmacniać na przykład odporność dzieci? Mamy lato, ale niedługo będzie jesień i zaczną się problemy w przedszkolach i żłobkach. A tego można uniknąć w prosty sposób. I dlatego, kochani, dla tych wszystkich, którzy chcieliby zacząć pracować, stać się takimi opiekunami w rodzinie, zapewniamy przede wszystkim ciągły dostęp do wszelkiej wiedzy dotyczącej stosowania tej metody. Ale przecież widzicie, że w tej chwili już blisko prawie 500 audycji jest prozdrowotnych na moim kanale. Daję to za darmo. Że tak powiem, nie żądam kasy za bilety. Bo uważam, że to, co trzymam, mam się tym dzielić. To jest stały kontakt, konsultacje, współpraca z doradcami, praktykami biegłymi w znajomości kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu. U nas nikt, kto nie przeszedł przez ten program albo nie przechodzi, nie może tego polecać, bo nie będzie wiedział, co jest grane. To nie jest program takiej czystej tylko komercji, to wszystko. Bo ja coś mam i teraz sprzedaję, nie mając pojęcia o tym, jak działa na moim organizmie moich bliskich i tak dalej. Ogromna większość ludzi z tych, którzy zaczęli polecać ten program, tą metodę, to na początku miała ogromne problemy z własnym zdrowiem. Przykładem oczywiście jest wspomniana wcześniej pani Urszula Piekarska. Znajdźcie w playliście wywiad z Urszulą Piekarską na temat RZS-u. I piszcie do niej, tam są, no, podaję chyba mail i chyba telefony do niej, do Ulki. Przynajmniej porozmawiajcie, jeżeli ktoś ma problem z RZS-em albo w ogóle z czymś innym. No i co, kończymy na dzisiaj. Jeszcze raz powtórzę, że to jest kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu. To jest wyjątkowo skuteczna, sprawdzona metoda odkwaszania, oczyszczania i dożywiania organizmu, prowadząca do przywrócenia dobrostanu organizmu. I zapraszamy do współpracy. Ja, Janusz Dąbrowski, ale wielu z tych, którzy pracują, zajmują się tym programem, zapraszamy wszystkich poważnie zainteresowanych dobrostanem wspomnianym organizmu, czy poprawią zdrowia swojego bliskich i terapeutów różnych specjalności. Tu każdy może skorzystać. Każdy może skorzystać, kochani. Nie ma tak, że dla wybranych to jest. Absolutnie nie. Zatrzymuję już udostępnienie. I tak prawdę mówiąc, słuchajcie, zastanawiałem się w ogóle, co zamieścić teraz i pomyślałem sobie, mając ten materiał o profesora Pier Antonio Bacci, że ja muszę to po prostu powiedzieć. On tam daleko w Italii, on to robi ten program, a tu mamy w Polsce nasz własny, znacznie wcześniej opracowany, no program opracowany przez Czechów, dobrze, ale nasz już polski.
bo 2012 roku funkcjonuje. Zebraliśmy potężne doświadczenie. Ja stałem się takim nieformalnym ekspertem od tego programu. Ja wiem, że to jest wielkie słowo, no ale tak jakoś to trzeba po prostu nazwać. Może dlatego, że miałem już wcześniej wiedzę, praktykowałem, później ludzie pytali, było sprzężenie zwrotne, ten feedback. Aha, widziałem jak to reaguje i w związku z tym mogłem dalej udzielać odpowiedzi, mówić innym ludziom, słuchajcie, ten wziął takie to, wziął tak, w takich proporcjach, na to pomogło po prostu, pozbył się takich niedomagań czy owakich. A więc możemy coś wspólnie fantastycznego zrobić. Kto z Was będzie chciał, nie wiem. Każdy jest wolnym tylko człowiekiem, może sam skorzystać, może mogą skorzystać jego członkowie rodziny, bliscy, znajomi i tak dalej. Czy zechcą, to już nie moja sprawa. Ja przedstawiam informacje, zawsze to mówię. Przedstawiam informacje, kto zechce, ten skorzysta. Słuchajcie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę, jak zawsze. Bądźcie pełni takiego optymizmu życiowego. Nie patrzcie na te mm, ekskrementy, o których, gdzie przedstawiają nam w mediach, w telewizorni, w gazetach, osłabiają nas, tam wojna, tu się to pali, to tamto, tragedie ludzkie różne są i tak dalej. A czy tylko tragedie, ale przecież codziennie jest miłość, jest zabawa, jest radość, jest przytulenie, ale o tym mało kto mówi. To też jest, to przede wszystkim jest nasze życie, a nie od czasu do czasu co się stanie tragicznego. Dbajcie o siebie, o swój poziom stresu, jakby chodzi o to, żeby był jak najniższy. Cieszcie się najdrobniejszymi jakimiś sprawami, które wam dają energię, dają radość, dają chęć życia. Czasem się zdarza, życie to jest, kochani, sinusoida, to jest normalne. Ja też przeżywam swoje wzloty czasami i upadeczki, ale mówię, a takiego podniosę się na 100%, nie ma siły. Nie ma takiej siły, która by mnie dobiła. Ja wiele lat temu mówiłem, żelaznym kołkiem mnie nikt nie dobije. Nie ma szans nawet na to. Po prostu. Trzeba zawsze znaleźć sposób i życzę Wam tego, żebyście byli z jednej strony tacy miękcy, życzliwi, pełni radości, otwartości, ale z drugiej strony, żebyście byli twardzi jak amartyzyczna stal. Wszystkiego dobrego. Aha, oczywiście proszę o suby, lajki i komentarze. Najlepszości, papatki.